Na cenę nieruchomości, mieszkania, działki i domu wpływa nie tylko jej wygląd, czy też stan fizyczny, ale również stan prawny. Wiele osób fałszywie uważa, że czytając księgę wieczystą dowiedzą się wszystkiego o tej nieruchomości, a tymczasem prawda jest taka, że bardzo często nie wyczytasz z niej informacji, która może obniżyć albo może wręcz podwyższyć wartość nieruchomości. I dziś profesor doktor habilitowany, wieloletni notariusz i radca prawny Ryszard Strzelczyk wyjaśni nam, czego nie dowiesz się z księgi wieczystej oraz jak i czy w ogóle można lepiej sprawdzić stan prawny nieruchomości oraz czego nie obejmuje właśnie ta rękojmia wiary publicznej. Ale jeżeli interesujesz się nieruchomościami, to subskrybuj ten kanał. Pragnę dodać, że my tylko poruszamy tutaj wierzchołek góry lodowej. Jak chcesz więcej wiedzieć o prawie, obracać, no to kursy online są na stronie symen24.pl. Zapraszam do pisania w komentarzach sugestii nowych tematów i również do tego, abyście dołączali do serwera Discord naszego dyskusyjnego. Link na dole. A teraz tak, panie profesorze, w księdze wieczystej powinny być zawarte informacje opisujące nieruchomość, prawa związane z posiadaniem tej nieruchomości, kto jest jej właścicielem, jakimi prawami innych osób jest obciążona ta nieruchomość i jakie są hipoteki. I wszyscy wierzą w tą księgę wieczystą, że ona jest święta, a tymczasem powiedzmy przede wszystkim, których działów i czego dotyczy, a czego nie dotyczy rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Ta księga wieczysta to jest wspaniały wynalazek, naprawdę wspaniały wynalazek. No, choć tak jak już tutaj powiedziałeś, ona nie jest święta i mogą się w niej znaleźć informacje nieprawdziwe. Ale teraz, dlaczego to jest wynalazek wspaniały? Bo proszę Państwa, księga wieczystą jest zbudowana w ten sposób, że wszystkie informacje dotyczące danej nieruchomości znajdują się w jednym miejscu. I to wcale, proszę Państwa, nie jest taka oczywistość, bo tak funkcjonują i funkcjonowały dawne i obecne księgi wieczyste. Jest to w gruncie rzeczy wynalazek polski, chociaż niektóre inne kraje też się do niego przyznają, ale w moim przekonaniu, takim patriotycznym też, ta księga wieczysta, którą my mamy w tej chwili, która się przyjęła zresztą w innych krajach też, to jest model polski. A dlaczego jest taki genialny? Dlatego, proszę Państwa, że w wielu krajach było tak, że informacje dotyczące nieruchomości znajdowały się w różnych miejscach, w różnych urzędach. Czyli na przykład była księga, gdzie były wymienione wszystkie nieruchomości z danego obszaru, ale z danego powiatu na przykład, ale żeby sprawdzić, czy one są obciążone, to trzeba było udać się do innego urzędu, gdzie również były wymienione nieruchomości, ale były tam wymienione ich obciążenia. A jeszcze w innym rejestrze, być może w innym miejscu, czasami w innym mieście, znajdowały się księgi, były wymienione wszystkie nieruchomości i było wypisane, kto jest właścicielem. Natomiast ten model księgi wieczystej, którą mamy obecnie, to jest model jedna nieruchomość, jedna księga wieczysta, wszystkie informacje o tej nieruchomości w tej jednej księdze. I teraz księga wieczysta, proszę Państwa, polska księga wieczysta składa się z takich 4 działów. Pierwszy dział to jest opis nieruchomości, co to za nieruchomość, jak jest powierzchnia i tak dalej, czy to jest jakiś grunt, czy to jest na przykład lokal. Drugi dział to jest, kto jest właścicielem albo użytkownikiem, czyli ten stan własności. Trzeci dział to są wszystkie obciążenia, ale za wyjątkiem hipoteki. I dział 4 to jest hipoteka, czyli to są obciążenia hipoteczne. To z tą księgą wieczystą związana jest rękojmia wiary publicznej. To oznacza, że ona chroni tę osobę, która nabywa nieruchomość według tej księgi, czyli według stanu, który jest w tej księdze, w zaufaniu do tej księgi. Wystarczy, że sprawdzimy, kto jest wpisany w księdze wieczystej i już nie interesuje nas, jak do tego doszło przez 20 poprzednich przeniesień własności, że on został wpisany. Jest wpisany. I jeżeli kupuję od osoby wpisanej, to chroni mnie rękojmia wiary publicznej księgi wieczystej i gdyby się ktoś zgłosił do mnie po nabyciu i powiedział: panie Strzelczyk, ale ja byłem prawowitym właścicielem, a ta osoba, od której pan kupił, była wpisana w księdze wieczystej bezpodstawnie, no to ja
wtedy odpowiadam, no przykro mi bardzo, że tak się stało, ale ja to byłem w ramach rękojmi wiary publicznej Księgi Wieczystej. W związku z tym no, musi pan się zwrócić do tego pana, który mnie sprzedał, z roszczeniem o wypłatę tej ceny, którą on uzyskał, bo to przecież na pieniądze są, jeśli pan jest właścicielem, ale proszę mnie się, powiem kolokwialnie, nie czepiać. Czyli ta rękojmia wiary publicznej, ona powoduje, że to nabycie jest skuteczne, mimo tego, że nabyłem nie od właściciela. Czyli to jest no tak, ale tutaj cały czas mówisz bardzo istotną rzecz dla Państwa, chciałem powiedzieć, bo mówiłeś o tym, że Księga Wieczysta gwarantuje, kto jest właścicielem, ten, kto jest wpisany w tę Księgę Wieczystą, domniemywa się, że on jest właścicielem. Oczywiście te stany też czasami są płynne, no bo jakieś dziedziczenia były, zmarli, ludzie mają obowiązek uzupełniać dane, ale niekoniecznie uzupełnili w tych księgach wieczystych, ale wróćmy do tego działu pierwszego na chwilę, czyli opisu nieruchomości. Z mojej praktyki wynika bardzo często, że najczęściej mieszkania mają dobry opis, no bo mieszkanie jest w jakimś bloku, ma swoją powierzchnię, tam to specjalnie się nie mogło zmieniać. Natomiast nieruchomości gruntowe na przykład, no to bardzo często się wszystko nie zgadza. Czasami nie są to błędy, bo po prostu jest inna numeracja obecnie w geodezji, w ewidencji gruntów. Oba urzędy nie korespondują ze sobą wbrew pozorom na bieżąco, ale też zdarzają się, że jest inna powierzchnia. Już pomijając tam już takie szczegóły, jak na przykład, że ta nieruchomość nie jest ogrodzona w granicach i w ogóle oglądając nieruchomość widzisz co innego niż faktycznie kupujesz. To są już szczegóły. I powiedzmy sobie, te dokumenty, przy szczególnie nieruchomościach gruntowych, podkreślam szczególnie gruntowych, ale także domach, na mój gdzie grunt wchodzi, i nie tylko zresztą, warto jest sprawdzać innym rejestrem. Nie można tylko powiedzieć sobie, wierzę w Księgę Wieczystą, bo może się okazać, że kupujesz zupełnie co innego niż chciałeś kupić. Zresztą ja powiem szczerze, z różnych powodów, jako ciekawostkę, może nie będziemy w to wchodzili, ale powiem wam, że nie wiem jak dziś, ale do niedawna jeszcze na przykład gmina Łomianki według ksiąg wieczystych była większa niż według geodezji. Skąd ten cud był? Bo się okazało, że są podwójne księgi wieczyste. No to historyczna zaszłość. O tym w kursach mówimy, tutaj już nie rozwijajmy tego tematu. Czyli co ja mam dzięki tej rękojmi, dzięki tej księdze wieczystej, podsumowując. Wierzę, że ktoś, kto tam jest wpisany i mi sprzedaje, to on jest faktycznie właścicielem i jeżeli nie jestem w złej wierze, to rozumiem, ta księga mnie chroni jako nabywcę, tak? Tak. Tylko jedną rzecz tutaj bardzo istotną poruszyłeś, a mianowicie ten dział pierwszy, bo obowiązuje według ustawy o księgach wieczystych i hipotece, obowiązuje zasada domniemania prawdziwości wpisów, czyli że domniemywa się, że prawo, które jest tam wpisane, to ono istnieje, prawo, które jest wykreślone, nie istnieje. No i w związku z tym konsekwencją jest ta późniejsza rękojmia tej wiary Księgi Wieczystej. Ale rękojmia wiary, czyli artykuł 5 ustawy o księgach wieczystych, on mówi o tym, że ta treść Księgi Wieczystej, to prawo ujawnione, ona przemawia na korzyść tego, kto dokonał czynności, ale chodzi o to, że ona chroni, tak po polsku mówiąc, chroni stan prawny, czyli wiarygodny jest ten stan prawny, który jest ujawniony. Natomiast, tak jak powiedziałem na początku, księga się składa z 4 działów i dział pierwszy to jest opis nieruchomości, dział drugi to jest własność, to jest właścicielem albo użytkownikiem czystym, dział trzeci to są obciążenia, wszystkie z wyjątkiem hipoteki i dział czwarty to są hipoteki. I ten dział pierwszy, on nie jest chroniony rękojmią wiary publicznej, bo to nie jest, tam nie jest stan prawny, to nie jest stan prawny, tylko to jest stan faktyczny. I nawiązując do tych 2 rejestrów, bo są 2 rejestry. Jeden rejestr to są księgi wieczyste, to jest rejestr publiczny, a drugi rejestr to jest ewidencja gruntów i budynków, która tam przekształca się w katastr nieruchomości. Ta ustawa mówi, że jak się mówi o katastrze, to jest to samo, co ewidencja gruntów i budynków. I dlatego wpisu w dziale pierwszym to nadrzędnym są dane z ewidencji gruntów i budynków, czyli w Księdze Wieczystej
księdze wieczystej dokonuje się wpisów i dział drugi, trzeci i czwarty to on obejmuje ten stan prawny, ale ten dział pierwszy, no to on co do zasady, bo tam się wpisuje opis nieruchomości i tam praw związanych z nieruchomością, ale teraz chodzi o ten opis nieruchomości. To ten opis nieruchomości wpisuje się na podstawie wypisu z rejestru gruntów. Czyli ten wypis z rejestru gruntów jest nadrzędny. On stanowi podstawę dla sędziego czy dla referendarza dokonania wpisu w dziale pierwszym. Czyli jeżeli jest rozbieżność pomiędzy tym, co jest wpisane w księdze wieczystej w dziale pierwszym, bo jest wpisane, że nieruchomość ma przykładowo 2800 metrów, a w rejestrze gruntów jest wpisane, że ona ma tylko 2700, to faktycznie ona ma 2700. Dlaczego? Dlatego, że rejestr gruntów jest nadrzędny. W związku z tym, jak właściciel pójdzie do rejestru gruntów, dostanie wypis i zaniesie do sądu wieczysto-księgowego z prośbą o wpis, to sędzia czy referendarz dokona zmiany tego działu pierwszego i zmieni 2800 na 2700 na podstawie tego wypisu z rejestru gruntów. Ten wypis jest ważniejszy, taki nadrzędny, bo on stanowi podstawę wpisu. W związku z tym konkluzja, trzeba pamiętać, że odnośnie działu pierwszego to trzeba również sprawdzać aktualność tych wpisów w rejestrze gruntów i bardzo często notariusze przy dokonywanych sprzedaży żądają aktualnego wypisu z rejestru gruntów, żeby potwierdzić, by nie było tak, że ktoś myśli, że kupuje 2800, a kupuje 2700, 100 metrów różnicy, czyli jest stratny. Ale gdyby było tak, że w księdze jest 2800, a w rejestrze gruntu 2700, to kupił faktycznie 2700. Rękojmia wiary publicznej w tym zakresie go nie ochroni. Jeszcze tylko dopowiem jedno zdanie, a mianowicie skąd się różnice mogą brać? No te różnice mogą się brać albo z zaszłości, a bardzo często dokonuje się nowych pomiarów i te pomiary są po prostu dokładniejsze i kilkanaście, czasami kilkadziesiąt metrów bardzo często się zdarza. Stąd te różnice. Znaczy te różnice, pomiary to raz, dwa to znam przypadki, kiedy w czasach tych dawno minionych to jak robiono wywłaszczenia, to wywłaszczono na trasę, ale z księgi tej pierwotnej nie odpisano tego wywłaszczenia. Takie pomyłki były i to były pomyłki o 1/3 powierzchni działki i to znam, widziałem po prostu na własne oczy. Stąd właśnie ta gmina jest większa, między innymi to jest jeden z powodów, dla którego gmina Łomianki jest większa według ksiąg wieczystych niż według geodezji, co jest dziwnym osiągnięciem. Zdarzają się podwójne księgi, zdarzają się różne błędy, to trzeba pamiętać o tym i wiedzieć, że tak jest generalnie, im bliższe czasy, tym to jest wszystko lepiej prowadzone. Przy okazji też tak chciałem zaznaczyć, że jak kupujecie działkę, na niej stoi dom, a macie wpisaną w księdze wieczystą nieruchomość niezabudowana, to nie bójcie się tego tak bardzo, bo trzeba inne dokumenty zbadać, nie będziemy wchodzili w to, ale po prostu jak powiedziałem, oznaczenia i uzupełnianie działu pierwszego księgi wieczystej nie odbywa się na bieżąco. Ustaliliśmy, że ten, kto jest wpisany jako właściciel w księdze wieczystej, no to uznajemy go, rękojmia chroni, że to jest właściciel, zakładamy, że tak jest, a w tym dziale pierwszym są jeszcze właśnie te prawa związane z nieruchomością, czyli właścicielowi tej nieruchomości przysługuje prawo do korzystania z czegoś, służebność przejazdu przez jakąś inną nieruchomość i tak dalej, różne rzeczy. To też warto wiedzieć, żeby sprawdzić, co się kupuje po prostu. No ale przejdźmy do tego działu trzeciego, który już parę razy wspomniałeś. To jest taki dział, w który wpisuje się rozmaite prawa rzeczowe obciążające daną nieruchomość. I tam mamy na przykład tak, może być, różne mogą być, jakieś wynikające z ustaw, może być dożywocie, mogą być rozmaite służebności i wydaje nam się, że tego nie ma, a tu się okazuje służebność na przykład przesyłu, nie tylko zresztą dożywotnik, nie wpisany w księgę, a gdzieś tam jakoś może obciążać naszą nieruchomość. Jak to jest właśnie z tymi wyłączeniami wiary publicznej ksiąg wieczystych? Można to jakoś inaczej sprawdzać? Można, ale jest trochę utrudnione, bo trzeba pamiętać, że jest taki artykuł 7 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, który
wprowadza wyjątki, to znaczy on wymienia prawa, przeciwko którym rękojmia wiary publicznej nie działa. Co to znaczy? To znaczy, że kupujemy nieruchomość, nie ma tam wpisanego jakiegoś obciążenia i już po kupieniu, po zapłaceniu ceny sobie spokojnie tam mieszkamy, a nagle pojawia się ktoś, kto twierdzi, że przysługuje mu jakieś prawo, które nie było wpisane do księgi wieczystej, a jednak mu przysługuje. I jakie to są prawa? No więc tak, po pierwsze nie działa rękojmia wiary publicznej przeciwko prawu dożywocia. Po drugie, nie działa przeciwko tym obciążeniom, które wynikają z ustawy. Ja zaraz omówię tak szybciutko. Po trzecie, nie działa przeciwko służebności drogi koniecznej albo służebności budynkowej. Za chwilkę wyjaśnię, służebności budynkowej. Wbudowania się w twoją działkę, krótko tak, mówiąc. Jak ktoś wbudowuje w moją działkę. Nie działa przeciwko obciążeniom, które są wydane na podstawie decyzji administracyjnej. I nie działa przeciwko służebności przesyłu. I teraz, proszę Państwa, to taka wyliczanka, jak to w szkole człowiek nie lubił wyliczanek, ale te wyjątki są bardzo, bardzo logiczne i nie trzeba ich się uczyć na pamięć, tylko wystarczy tak prześledzić je rozumowo. No pierwsze, nie działa przeciwko, pierwsze włączenie, że rękojmia nie działa przeciwko dożywociu. Co to jest to dożywocie, trzeba powiedzieć? No dożywocie to jest umowa, na podstawie której ktoś przenosi własność nieruchomości na drugą osobę w zamian za to, że druga osoba zobowiązuje się do tego dożywotniego, tego właściciela przenoszącego dożywotniego utrzymania. Najczęściej to jest w rodzinie, prawda, babcia przenosi na wnucza, ale mówi, słuchaj Wysiu, ja przenoszę na ciebie własność tego domu, ale ty musisz się mną dożywotnio opiekować, czyli musisz mi zapewnić no właśnie to dożywocie. I teraz i to dożywocie obciąża tę nieruchomość. I ono obciąża tę nieruchomość nawet wówczas, gdy nie jest w księgi wieczystej wpisane. Czyli babcia jeszcze raz przenosi dom na wnucza, wnuczek się zobowiązuje, że będzie ją dożywotnio utrzymywał. Oczywiście powinno się to, zdrowy rozsądek podpowiada, żeby wpisać to do księgi wieczystej, obciążenie tym żywociem, ale nie ma obowiązku. Jeżeli ono nie zostanie wpisane, to dożywocie obciąża tę nieruchomość. I teraz uwaga, jeżeli wnuczek sprzeda tę nieruchomość komuś tam, pani Malinowskiej na przykład, no to pani Malinowska, prawda, zadowolona, przeszczęśliwa, ale nagle otwierają się drzwi i wchodzi babcia. I ta babcia mówi, że jej przysługuje dożywocie i w związku z tym teraz pani Malinowska, ta nowa właścicielka, która kupiła od wnuczka, ona ma obowiązek utrzymywania tej babci. Czyli ta nieruchomość, można tak humorystycznie trochę powiedzieć, ona jest obciążona tą babcią, prawda, utrzymanie tej babci. Dodam, że pani Malinowska może sprzedać nieświadoma tego dożywociu, bo nie spotkała babci pani Nowak, a pani Nowak potem sprzedaje pani Kowalskiej i nagle się okazuje, że za którymś razem babcia się objawia. Każda osoba, która będzie tę nieruchomość, mimo tego, że do obciążenia, że tej babci nie ma w księdze wieczystej, to każda osoba, która tę nieruchomość nabędzie, ma obowiązek utrzymywać tę babcię. Prawda? Mimo tego, że nie ma, czyli nie jest, na tym polega to wyłączenie. Nabywca nieruchomości, mimo tego, że obciążenie nie jest wpisane, no to nabywa tę nieruchomość obciążoną tym dożywociem. Pytałeś, jak to sprawdzić, jak temu zapobiec. No to notariusz powinien przy sporządzaniu tej umowy powinien zauważyć, bo co prawda może nie być tego w księdze wieczystej wpisanego jako obciążenie, ale w dziale trzecim, ale w dziale drugim będzie wpisane, że wnuczek nabył, czyli właścicielem jest wnuczek, który nabył na podstawie umowy dożywocia. Czyli jak jest umowa dożywocia, widzę umowę dożywocia jako podstawę nabycia, to już czerwona lampka mi się zapala. Muszę sprawdzić, zajrzeć do tej umowy dożywocia, no i przede wszystkim sprawdzić, czy ta osoba,
ten dożywotnik tak zwany, czy ona żyje, bo jak nie żyje, to ono gasa z mocy prawa, ale no, trzeba to ustalić, czy ta nieruchomość jest nadal obciążona tym dożywociem. Także trzeba po prostu to sprawdzać. Przy okazji powiem, że notariusz może to sprawdzić. Osoba, która nabywa, no też może sprawdzić, bo ma interes prawny, ale pamiętajcie Państwo, że księgi wieczyste są jawne, każdy może zajrzeć do księgi wieczystej, ale księga wieczysta to są 4 działy, tylko karteczka, gdzie są te 4 działy, które wymieniłem. Prawda? Jak chcę sprawdzić, czy Kowalski jest właścicielem, to sprawdzę. Ale jak chciałbym sprawdzić, za ile kupił, to już nie sprawdzę, bo cena jest w akcie notarialnym i ta cena nie jest wymieniona w księdze wieczystej, tylko przy księdze wieczystej jest teczka, ona się nazywa akta księgi wieczystej, tam jest są włożone wszystkie dokumenty, które stanowiły podstawę wpisu. I między innymi no, będzie ten akt notarialny, ale księgi wieczyste są jawne, a te akta ksiąg wieczystych, one mają ograniczoną jawność, czyli jawne są dla podmiotów wymienionych w ustawie, no plus tych, którzy mają interes prawny w tym, żeby je przejrzeć. W każdym bądź razie, jeszcze kończąc dożywocie, trzeba po prostu sprawdzić wtedy tę umowę i czy ten dożywotnik żyje. Dodam tylko jeszcze raz, że mówiłeś o sprawdzeniu, jak ktoś nabył, ale to również obowiązuje kilka nabyć wstecz i jeżeli sprawdzasz tylko ostatnią podstawę nabycia, to możesz się pomylić, drogi nabywco. Warto tutaj być bardzo dociekliwym. No to jest słuszna uwaga, bo jeżeli jest drugie czy trzecie nabycie już po ustanowieniu dożywocia, to ta umowa może się nazywać, prawda, umowa sprzedaży, a i w tej umowie sprzedaży nie będzie nic o dożywociu, bo ten, kto kupował, też nie wiedział. Bo babcia może się ujawnić w trzecim nabyciu. To tyle, jeśli chodzi o dożywocie. Teraz drugim prawem, przeciwko którym nie działa rękojmia wiary publicznej, no to jest służebność ustanowiona na podstawie decyzji. Tu nie będę się rozwodził. Jeżeli jest decyzja administracyjna, która ustanawia jakąś służebność, to mimo tego, że ona nie jest wpisana, ta służebność, to jak nabędziesz nieruchomość, a była taka decyzja, to nabywa się obciążoną. Trzecie obciążenie, przeciwko któremu nie działa rękojmia, to jest służebność, która powstaje, czy obciążenia, które powstają z mocy ustawy. No, to samo uzasadnienie, jeżeli jest aż ustawa, już nawet nie decyzja, tylko ustawa, która mocą ustawy coś obciąża, no to czy to jest wpisane w księdze wieczystej, czy nie jest wpisane w księdze wieczystej, to tę nieruchomość ciąża. Jak nabędziesz nieruchomość tak obciążoną ustawy, no to ona jest, to rękojmia nie ochroni cię przed tym obciążeniem. Kolejne, proszę Państwa, obciążenie, przeciwko któremu nie działa rękojmia wiary publicznej, to jest służebność drogi koniecznej. Kilka słów odnośnie samej służebności drogi koniecznej. Co to jest takiego? No, każda nieruchomość musi mieć dostęp do drogi publicznej. Jak mam nieruchomość, to muszę mieć możliwość wydostania się z tej nieruchomości. Jeżeli moja nieruchomość jest tak położona, że z jednej strony jest jezioro, z drugiej strony jest las, z trzeciej strony jest, nie wiem, jakieś pola czy bagna, z czwartej strony sąsiad i dopiero za działką sąsiada jest droga, no to ja, żebym się wydostał z tej mojej nieruchomości, no to muszę przejść przez działkę sąsiada, prawda? Czyli muszę mieć możliwość przejścia przez działkę sąsiada. I teraz sąsiad może być życzliwy mi pozwolić, a może być nieżyczliwy, bo mnie nie lubi i mi nie pozwoli. No wtedy przysługuje mi roszczenie o ustanowienie na drodze sądowej służebności przejścia i przejazdu. To jest tak zwana służebność drogi koniecznej, bo ta droga jest konieczna dla mnie. Bo w przeciwnym razie musiałbym helikopterem z tej nieruchomości wyruwać. Ona jest konieczna. I teraz ta służebność drogi koniecznej, ona oczywiście powinna być wpisana w księdze, w 2 księgach wieczystych tak naprawdę, bo powinna być wpisana w mojej księdze wieczystej w dziale 1 jako prawo, które mnie przysługuje. Dział 1, przypominam, to jest opis nieruchomości, praw związanych z tą nieruchomością. Powinna być w dziale 1, że ja mam prawo, każdoczesny właściciel tej nieruchomości mojej ma prawo przechodzić przez tamtą, ale tam też powinna być wpisana, tylko że w dziale 3, tam gdzie są obciążenia.
prawda, że właściciel tej nieruchomości, tej mojej, ma prawo chodzić, no i tam się opisuje na przykład pasem o szerokości 3 metrów wzdłuż tam wschodniej granicy do ulicy Malczewskiego na przykład. I teraz tak, przeciwko służebności, jeżeli ona nawet nie jest wpisana, ta służebność drogi koniecznej i ktoś nabędzie ode mnie taką nieruchomość, to nawet jak ona nie jest wpisana ani w mojej księdze, ani w tej drugiej, to ten nabywca ma prawo przez tę sąsiednią nieruchomość przechodzić. Czyli rękojmia wiary publicznej nie ochroni. Jeżeli ten sąsiad mój, który ma nieruchomość obciążoną na moją rzecz, bo ja mam prawo łazić po tej jego nieruchomości do tej ulicy Malczewskiego. Jemu to na rękę, on to musi znosić, po łacinie pati, musi znosić to, że ja przechodzę. Jak to jest nawet nie wpisane do księgi wieczystej i on tę swoją nieruchomość komuś sprzeda, to mimo tego, że ten ktoś, kto kupi od niego tę nieruchomość, nie wiedział o tym, bo nie było w księdze wpisane, ja i tak mam prawo przez tę nieruchomość przechodzić. Czyli ta nieruchomość, ta rękojmia wiary publicznej księgi wieczystej nie ochroni tego nabywcę. No i proszę Państwa, kolejna, może ostatnią, którą wymienię, to jest służebność przesyłu. Ta służebność, logika wskazuje, trzeba by ją było ujawnić w księdze wieczystej, wpisać ją na rzecz tego przedsiębiorcy, ale jeżeli nie zostanie to zrobione i ja tą moją nieruchomość sprzedam, na przykład ty, Tomku, kupisz ode mnie tę nieruchomość, to chociaż nie będziesz o tym wiedział, bo w księdze wieczystej nie ma wpisu, to i tak to przedsiębiorstwo, ta gazownia będzie miała prawo wchodzić na tę nieruchomość i eksploatować, tam konserwować tę rurę. Czyli przeciwko tej służebności ta rękojmia nie działa. Ja tutaj pragnę dodać ważniejszą rzecz, bo te służebności przesyłu, jeżeli to jest dla mnie, to jeszcze okej, ale służebności przesyłu, dlaczego w ogóle wprowadzono to prawo? Dlatego, że jak uchwalono służebności przesyłu, w ogóle pomysł, pojęcie służebności przesyłu, to już były lata w nowym ustroju. W starym ustroju wyobraźcie sobie, że te firmy właśnie, czy energetyczne, czy gazownie, robociągi i tak dalej, one niekoniecznie bardzo ortodoksyjnie trzymały się prawa własności i po prostu robiły projekt, linia szła, bo szła, gdzieś tam przeszła. Bardzo często przeszła ona pod ziemią albo na powietrzu, po prostu na skuśkę, przez czyjąś nieruchomość, bez wywłaszczenia kogoś i nawet bez zapłacenia mu jakiegokolwiek odszkodowania. Niektórzy nawet nie wiedzą, że bo już to było za czasów dziadków, to nawet nie wiedzą, że mają coś wkopane pod ziemią swojej nieruchomości. Uwierzcie mi, że tak jest. I w dodatku trzeba pamiętać też, że ta służebność przesyłu to jest służebność odpłatna. To nie jest za darmo. Spory o tą służebność przesyłu są liczne. Sądy rozstrzygały, bo to jest też problematyczne. Cała problematyka prawna tych służebności przesyłu, nie będziemy teraz tego rozważać, ale trzeba po prostu pamiętać, że te służebności przesyłu dla takich dużych magistral nawet, czy to właśnie gazociągów, energetyki i tak dalej, one po prostu istnieją. I tak w zasadzie, jeżeli chcecie wiedzieć, czy jesteście wolni od tego, czy nie, no to sprawdzajcie dokładnie mapę okolicy, na której będzie naniesiona infrastruktura i miejcie nadzieję, że te mapy są dokładne, bo w większości przypadków są dokładne. Dodam, że dziś tak naprawdę te przedsiębiorstwa wszystkie bardzo dbają o to, żeby nawet jeżeli muszą przez czyjąś działkę przejść na kilkudziesięciu centymetrach, to żeby te wszystkie zgody uzyskać i po prostu nawet nie podłączą ci działki, jeżeli musisz u kogoś, że musi przyjść prąd czy gazociąg przejść przez teren innej działki, to ci po prostu nie podłączą, dopóki tamten właściciel się nie zgodzi. I jeszcze wracając do tej drogi koniecznej, to też powiem wam przykrą rzecz. Ja znam z doświadczenia 17-letni proces o drogę konieczną, który się wydaje prosty, a jak się okazuje, 17 lat potrzebowały sądy, żeby wydać wyrok. I przy tej służebności koniecznej jeszcze jest, Ryszardzie, to
ktoś się wbudował w twoją działkę i ty tę działkę sprzedajesz, to taka przekroczenie granicy jest ważne również wobec nabywcy. I nie jest tak w Polsce, że nabywca przychodzi i mówi: a tu wszystko, co na mojej ziemi, to jest moje. To jest... Zasada superficies socedit. To jest zasada, która mówi, że wszystko to, co jest na gruncie, podąża za tym gruntem. Czyli właściciel gruntu jest właścicielem wszystkiego tego, co na tym gruncie się znajduje. To były w łacinie superficies. Superficies to są te wszystkie naniesienia na gruntu. Solo to ziemia, a cedit to podąża, czyli superficies, czyli te naniesienia za ziemią podążają, czyli właściciel gruntu jest właścicielem tego, co na tym gruncie się znajduje. I w związku z tym, jak na przykład ktoś by się na moją nieruchomość zakradł w nocy i wybudował budyneczek, to ja jestem właścicielem tego budynku, chociaż jego cegła, jego cement, jego praca, a właścicielem jestem ja, no bo to, co na gruncie, należy do właściciela gruntu. I między innymi, tak nawiążę do tego, co wcześniej powiedziałeś, słuszną uwagę, tam zgłosiłeś, że nie trzeba się tak strasznie przejmować tym, że w Księdze Wieczystej jest nieruchomość niezabudowana, ona faktycznie jest zabudowana. Jak kupuję ten grunt, no to kupuję ze wszystkim, co na nim jest. Jak tam drzewo rośnie, dąb wielki rośnie, to ja również kupuję z tym dębem, nawet jak on nie jest przecież w tej Księdze Wieczystej opisany. I jeśli chodzi o służebność budynkową, to służebność budynkowa to jest służebność, która łamie tę zasadę superficies solo cedit. Dlaczego? Dlatego, że jestem właścicielem gruntu, a tutaj nagle ni stąd ni zowąd sąsiad wbudował mi się, czyli wybudował budynek, który ma 100 metrów kwadratowych, ale 10 metrów jest na moim gruncie. No, coś nie wyszło, prawda? Tam coś w planach, może majster był wczorajszy, w każdym bądź razie budynek jest na moim gruncie. No to w związku z tym można ustanowić, ja mam roszczenie do tego właściciela tego budynku. No, ja już nie będę w szczegóły, bo tam te szczegóły są dosyć skomplikowane. Kiedy ja mogę żądać rozebrania tego, jeżeli w czasie budowy wzywałem do tego, żeby on zaprzestał, a on nie zaprzestał i wybudował, to ja wtedy mogę żądać, żeby on to usunął, ale jeżeli żądałem, to on nie wiedział o tym, to w każdym bądź razie może dojść do tego, że będzie ustanowiona ta służebność budynkowa. Ta służebność budynkowa to polega na tym, że mój grunt jest obciążony tym kawałkiem 10 metrów na rzecz właściciela sąsiedniej nieruchomości, czyli na moim gruncie znajduje się kawałek jego budynku. Ona powinna być odpłatna, on powinien mi płacić za ten kawałek, prawda? Czyli złamanie tej zasady superficies solo cedit, bo kawałek jego budynku stoi na moim gruncie, prawda? Czyli ja jestem właścicielem gruntu, ale bez tego kawałka budynku, który na tym gruncie stoi, bo ten kawałek budynku jest własnością tego właściciela, rzecz którego jest ustanowiona ta służebność właśnie budynkowa. I konkluzja, przeciwko tej służebności budynkowej też nie działa rękojmia wiary publicznej Księgi Wieczystej. Jeśli mam taką nieruchomość, gdzie ten kawałek budynku jest, stoi i ja ją sprzedam, no to ten, kto nabędzie, to niestety będzie musiał znosić bytność tego kawałka tego budynku na tym jego gruncie. Ja tutaj dodam jeszcze, bo do tego, co Ryszard powiedział, że takie wbudowania zdarzają się wbrew pozorom dość często. To jest istotna sprawa i tutaj faktycznie prawo jest skomplikowane, bo prawo w ogóle pozwala, nie będziemy teraz wchodzić, chcecie to zajrzyjcie do naszych szkoleń, ale prawo pozwala na to, że zarówno ten, który się wbudował z tym budynkiem, to może żądać odsprzedania jemu kawałka ziemi, albo ja, jeżeli się za bardzo wbudował, to ja mogę żądać, żeby on w ogóle wykupił całą moją nieruchomość. To jest zawiły temat, ale istnieje. Dlatego też, jeżeli kupujesz na przykład nieruchomość gruntową lub budynek nawet z jakąś nieruchomością, to zastanów się nad tym, czy nie warto jednak sięgnąć czasami po pomoc geodety, który potwierdzi, że na przykład nieruchomość ogrodzona jest w granicach, bo z tym różnie bywa. Natomiast chciałbym, żebyśmy przeszli, bo rozmawiamy o służebnościach,
to żebyśmy przeszli i o właśnie tej rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, żebyśmy przeszli jeszcze do tego, co taką rękojmię wyłącza. Na przykład darowizna między bliskimi osobami to na pewno raczej nie będzie taką rękojmią objęta, więc uważajcie, co przyjmujecie, ale też wzmianka o wniosku w księdze wieczystej to w zasadzie psuje całkowicie księgę wieczystą. Jakaś tam skarga, która wpłynęła, różne są skargi na orzeczenie referendarza i tak dalej, to wszystko zdaje się wyłącza na absolutnie rękojmię księgi wieczystej. Tak, to prawda. Ale zanim powiem o tym, to jeszcze chciałem ostatnią rzecz dopowiedzieć odnośnie tych praw, które są, przeciwko którym nie działa rękojmia wiary publicznej księgi wieczystej. Bo powiedziałem na początku, że nie ma się co ich tam uczyć na pamięć, bo one są bardzo logiczne i chciałem teraz nawiązać do tego, dlaczego one są logiczne. Otóż rozumowanie ustawodawcy jest następujące. Księgi wieczyste prowadzą sądy. Wpis do księgi wieczystej jest orzeczeniem sądu. Czyli na litość boską, jeśli ktoś kupuje w zaufaniu do sądu, prawda, czyli sąd to wpisał, to się uprawomocniło, bo wpis do księgi wieczystej jest orzeczeniem sądu, to jak na miłość boską w zaufaniu do tego sądu polskiego to kupuje, to nie może ponosić negatywnych konsekwencji, jeżeli ten wpis nie odzwierciedla prawdy. I taka jest ta podstawowa przyczyna, to ratio legis, dla którego ta rękojmia wiary publicznej została wprowadzona i dla którego ona chroni tego nabywcę w dobrej wierze. Ale czasami tak się zdarza, że przestrzeganie tej rękojmi, ta ochrona kogoś by tak bardzo pokrzywdziła, że trzeba odstąpić od tej ochrony. I na przykład tak jest w przypadku dożywocia. Bo pamiętacie Państwo ten przykład z babcią, prawda? Jeżeli ten, kto kupił tam, chyba pani Malinowska, przykład dałem, piła od wnuczka. I teraz, jeżeli ta pani Malinowska na skutek tego, że nie była ta babcia wpisana, to chroniłaby ją rękojmia, to ta babcia by umarła z głodu. Nie miałaby czego żyć. Prawda? Bo ta rękojmia wiary publicznej przecięłaby jej jedyne źródło utrzymania. W związku z tym ustawodawca mówi tak, dobrze, jak mamy chronić tego nabywcę, panią Malinowską, która kupiła tego wnuczka, ale tę babcię, która umrze z głodu, to chronimy babcię. I przeciwko temu dożywociu rękojmia nie działa. A ta sama przyczyna jest dla służebności przesyłu, bo podobna. Tak jest, ta sama. Po prostu było tyle nieruchomości obciążonych i nikt by ich nie wpisał, tych służebności przesyłu w jeden dzień. Ta sama przyczyna, proszę Państwa, jest dla służebności na przykład na drogi koniecznej, prawda? Jeżeli była ustanowiona droga konieczna przez działkę sąsiada, ten sąsiad sprzedał, to jakby ten, kto kupił od tego sąsiada, był chroniony tą rękojmią, to ja bym z głodu umarł tej mojej nieruchomości, bym nie wydostał się z niej, on by mi zagrodził, nie wypuścił mnie. W związku z tym przeciwko służebności drogi koniecznej nie działa. To samo, co przed chwilą powiedziałeś, przeciwko służebności przesyłu. Jeżeli kupiłeś ode mnie nieruchomość i jest przeciek tego gazu, przyjeżdża gazownia, chcą zreperować, ty mówisz nie, sorki, ja nie wpuszczę, bo nie byliście wpisani, to przeciwko temu nie działa. W związku z tym to są bardzo logiczne wyjątki tych praw, które nie są chronione, przeciwko którym rękojmia wiary publicznej nie działa. Te zdarzenia, które wyłączają rękojmię wiary publicznej księgi wieczystej, przede wszystkim wyłączają wzmianka o wniosku. Co takiego jest ta wzmianka? Jak ktoś składa wniosek do księgi wieczystej, kupiłem nieruchomość i w związku z tym składam wniosek o wpisanie mnie jako właściciela. I to oczywiście przy okazji aktu notarialnego upoważnia notariusza, żeby notariusz przesłał do sądu wieczysto-księgowego wniosek o wpisanie mnie jako właściciela, a wykreślenie tego poprzedniego właściciela. To w tym momencie pojawia się w księdze wieczystej wzmianka
to będzie wzmianka do działu drugiego, tam gdzie wpisuje własność. Jeśli, proszę Państwa, obciąża moją nieruchomość hipoteką, bo wziąłem kredyt z banku, ustanowiłem hipotekę, no hipoteka, tam wpis jest konstytutywny, czyli ona powstaje z chwilą wpisu do Księgi Wieczystej, więc składam wniosek o dokonanie wpisu w Księdze Wieczystej. Sąd rozpozna ten wniosek za pół roku, ale wzmianka pojawi się już dziś. Jak ten wniosek wpłynie, to ta wzmianka się od razu pojawia. I ta wzmianka o wniosku, ona wyłącza rękojmię wiary publicznej Księgi Wieczystej. Dlaczego? No dlatego, że co prawda ktoś, kto przegląda Księgę Wieczystą, nie wie, czego ta wzmianka dotyczy, co najwyżej może widzieć, że którego działu dotyczy, prawda? Jak dotyczy działu drugiego, to jest pewnie z własnością, ale ktoś, kto kupuje, to już wie, że z tą Księgą Wieczystą coś jest nie tak, że to, co jest ujawnione w Księdze Wieczystej, no może nie odzwierciedlać stanu faktycznego z uwagi na to, że jest jakaś wzmianka, czyli coś z tą nieruchomością, coś się wydarzyło, może ją ktoś obciążył, może jakiś wpis hipoteki przymusowej, może jakiegoś innego obciążenia, może jakaś walka o własność i nieruchomości. No coś się dzieje. W związku z tym tutaj obowiązkiem też i notariusza, który jest gwarantem obrotu prawnego, no jest sprawdzenie tego, czego ta wzmianka dotyczy. Ja tutaj chciałem poruszyć ważny element, który ty poruszyłeś trochę, ale nie do końca pociągnąłeś, bo jest taka sytuacja, to się często zdarza, że ktoś dawno temu zaciągnął kredyt zabezpieczony hipoteką. I uwierzcie mi, że bardzo często widzę w praktyce, że ludzie spłacili ten kredyt i są zachwyceni, że spłacili kredyt i zapomnieli jednej rzeczy. Zapomnieli złożyć do ksiąg wieczystych wniosek o wykreślenie tej hipoteki i ta hipoteka z tego powodu, z tego kredytu wisi. Ja widziałem kredyty, które były spłacone 30 lat wcześniej, ale tam gdzieś się szwędają po tej księdze wieczystej. I teraz pozostaje taka procedura. No, jeżeli na szczęście ten wierzyciel, ten bank istnieje nadal, no to można pójść do tego banku, oni mają przypasy na archiwa, wystawią zaświadczenie, że można wykreślić te zabezpieczenie hipoteką. I teraz powstaje pytanie, kiedy pobiec do tego sądu z tym wnioskiem? Zanim znajdę kupca i sobie złożyć wniosek i wyłączyć sobie na jakiś czas wiarygodność mojej księgi wieczystej, tak mówiąc kolokwialnie, czy też trzymać ten kwitek z banku i przy akcie sprzedaży nieruchomości dostarczyć go notariuszowi i notariusz wtedy już złoży odpowiedni wniosek. To, o czym mówisz, to są tak zwane wpisy historyczne. No bo księgi wieczyste, sama nazwa wskazuje, są wieczyste. Jak hipoteka została wpisana, bez względu na to, czy 10, 20 czy 50 lat temu, to jak nie została wykreślona, to ona w tej księdze wieczystej siedzi, mówiąc kolokwialnie. I teraz jest artykuł 100 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, który mówi o tym, że jeżeli dokonałeś spłaty, czy ta wierzytelność wygasła, to ten wierzyciel ma obowiązek wydać zaświadczenie uprawniające do wykreślenia, tak, które zanosisz do księgi wieczystej i sąd wieczysto-księgowy wykreśla tę hipotekę. No ale czasami tak jest, na skutek jakichś przekształceń własnościowych, na skutek jakiejś tam upadłości, ten podmiot w ogóle może nie istnieć, a hipoteka siedzi. I teraz co w takiej sytuacji robić? No, ostateczność to jest taka, że trzeba wystąpić do sądu cywilnego o ustalenie, bo jeżeli dysponujesz dokumentem, że dokonałeś spłaty, to mamy sytuację taką, że spłata nastąpiła i ta spłata spowodowała z mocy prawa, ex lege, wygaśnięcie tej wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, no ale ten wpis historyczny siedzi. Czyli sytuacja jest taka, że stan prawny, który jest ujawniony w księdze wieczystej, czyli ta hipoteka tam siedząca, on jest niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym. I jest artykuł 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, który mówi, że można wstąpić do
do sądu w takiej sytuacji o usunięcie tej niezgodności. Wtedy sąd wydaje orzeczenie, które stanowi podstawę do wykreślenia tej hipoteki. Dodam jeszcze, że dość częstym przypadkiem jest taka sytuacja, bo to jest lepszy wariant, ten, który dałeś, że ta hipoteka została spłacona, ta wierzytelność została spłacona, prawda, tylko nie wykreślona, a wpis jest historyczny, ale czasami jest tak, że ona została spłacona, tylko ona jest rzeczywiście, może być czasami to są niewielkie kwoty, jakieś tam 300 zł, czy 400, czy 500 zł, figuruje wpis hipoteki, ale nabywca się boi, nie chce kupować nieruchomości obciążonej, płaci cenę całą, chce mieć czystą nieruchomość. I wtedy jest taka możliwość, żeby złożyć tę kwotę, na przykład niech to będzie 1000 zł, że jest 1000 zł obciążenia, to ten właściciel ma prawo wystąpić do sądu z takim wnioskiem, żeby sąd wyraził zgodę na to, żeby złożyć tę kwotę, całe 1000 zł do depozytu, z jednoczesnym oświadczeniem, że zrzeka się prawa do odbioru zwrotnego tej kwoty. Wówczas sąd wydaje orzeczenie o wygaśnięciu, wykreśleniu tej hipoteki. Czyli ja tu pragnę dodać od razu taki paradoks, bo pamiętajmy, że w Polsce były dewaluacje, zmiany wartości pieniądza i te hipoteki robią się czasami wręcz złotówkowe. I miałem taką transakcję, gdzie była hipoteka brana na kredyt, który wynosił bodajże 70 000 złotych. Ci ludzie spłacili ten kredyt, wzięli, i teraz podjęli rozważanie, czy pójść do banku i wziąć zaświadczenie, zapłacić za nie chyba 400 złotych, czy też 70 zł do depozytu sądowego, 7 zł, przepraszam, bo tyle to jest po dewaluacji. To takie paradoksy też bywają, ale pytanie brzmi właśnie, masz to zaświadczenie z banku, że spłaciłeś hipotekę, bo uzyskałeś to zaświadczenie i masz wybór taki, możesz je zanieść natychmiast i twoja księga będzie wzmianka przede wszystkim, czyli będzie wyłączona z rękojmi, czy też poczekać lepiej z tym papierem i przy akcie sprzedaży nieruchomości dostarczyć to notariuszowi i niech notariusz przy tej transakcji złoży też odpowiedni wniosek o wykreślenie tej hipoteki. Co jest lepsze, praktyczniejsze twoim zdaniem? Praktyczniejsze jest zrobienie tego przy okazji aktu notarialnego, bo ten wpis do księgi wieczystej długo trwa, w związku z tym ta wzmianka będzie długo wisiała w księdze wieczystej. Czyli jeżeli jest sytuacja taka, że nie zamierzasz sprzedawać w najbliższym czasie nieruchomości, to rzeczywiście warto wziąć to zaświadczenie i złożyć wniosek o wykreślenie i złożyć sądowi to zaświadczenie i on tam za parę miesięcy to wykreśli. Ale jeżeli jest sytuacja taka, że w najbliższych 2, 3, 4 miesiącach sprzedajesz tę nieruchomość, to chyba lepiej jest wtedy zawieźć to do notariusza i notariusz w akcie notarialnym, opisując tę nieruchomość, napisze, że w dziale 4 Księgi Wieczystej wpisana jest hipoteka taka i taka, przy czym hipoteka ta wygasła na skutek spłacenia wierzytelności, którą zabezpieczała, na potwierdzenie czego sprzedający załącza do aktu. Reasumując, życie nie jest proste, księgi wieczyste należy czytać uważnie i ze zrozumieniem oraz z tym, żebyście wiedzieli, że księga wieczysta nie chroni was przed wszystkim. Rękojmia wiary publicznej księgi wieczystej nie chroni osób, które nabywają nieruchomość w złej wierze. Ona chroni tylko nabywcę w dobrej wierze. A w dobrej wierze to jest ten, kto działa w zaufaniu do tej księgi i nie wie, że ta księga jest, ten stan tej księgi wieczystej, to jest tam ujawniony, jest niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym. Jeżeli nabywca wie o tym, czyli działa w złej wierze, wtedy go rękojmia wiary publicznej księgi wieczystej nie ochroni. Oczywiście kwestią może być kłopotliwą
udowodnienie mu, że on o tym wiedział, ale jeżeli zostanie udowodnione, bo z kimś rozmawiał na ten temat, że wie, że ten, którym tam tę nieruchomość sprzedaje, tak naprawdę nie jest właścicielem, ale co go to obchodzi, to jeżeli takie dowody będą, to wtedy go ta rękojmia publicznej księgi wieczystej nie ochroni. Krótko mówiąc, wierzmy w księgi, ale też nie oszukujmy, nie kombinujmy i sprawdzajmy wszystko, co możemy. Jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, prawo, trendy, co się dzieje, subskrybujcie nasz kanał, sugerujcie nam tematy nowych audycji, będziemy je robić. No i zapraszam też na kolejne odcinki, różne ciekawe tematy, tak więc warto być z nami w kontakcie. A jeżeli chcecie znać całość prawa, no to kursy na cement24.pl, bo po prostu tutaj na YouTubie nie jesteśmy w stanie w takim krótkich programach powiedzieć wszystkiego, co wiąże się z tą skomplikowaną dziedziną prawa w obrocie nieruchomościami. Cześć, trzymajcie się.